Elon wszystkim. Dzisiaj przy kawusi postanowiłem porozmawiać z Wami na temat pewnej opcji, gdzie można zdobyć hajs. Oczywiście opcja jest w formie losowania. Organizuje ją giełda Femex. Także krótkie intro i lecimy. Rozpoczniemy oczywiście na moim blogu. Blog znajdziecie na stronie www.marekporwol.pl. Oczywiście zachęcam Was do tego, aby zasubskrybować tutaj newsletter, dostać się do nas na Discord, jak i na Telegram. Zachęcam też do tego, aby zasubskrybować mój kanał. W tym momencie możesz kliknąć sobie przycisk subskrybuj, kliknąć dzwoneczek, żeby oczywiście żadne informacje Cię nie ominęły. Dodatkowo zaznaczam, że ja nie jestem żadnym doradcą finansowym ani doradcą inwestycyjnym. Wszystko, co zostanie tutaj powiedziane, jest tylko i wyłącznie moją opinią. Oczywiście ja też z tych opcji korzystam i dzielę się z Wami tylko i wyłącznie dlatego, że chcę Wam to pokazać. Co Wy zrobicie z tymi informacjami, to już jest tylko i wyłącznie Wasza indywidualna decyzja. Możemy już przejść tutaj do wpisu Femex, znajdziecie go tutaj na stronie, zobaczcie, jest giełda Femex. Można odebrać NFT, ten NFT ma pewne funkcje, można też dodatkowo odbierać tutaj za tradowanie na tej giełdzie tokeny tej giełdy, które zostaną za jakiś czas wypuszczone. Jaka będzie cena? Też możemy sobie pospekulować. Ja nie wiem, coś zbieram, zaraz Wam pokażę, ile mi udało się już zebrać tych tokenów, w jaki sposób zdobyć ten NFT. Jeżeli macie ten NFT, no to kwalifikuje Was do możliwości brania udziału w losowaniu. I teraz dlaczego tutaj jest weź udział w losowaniu 100 ETH? Ponieważ oni zaproponowali taką opcję, że mają do wylosowania 100 Ethereum. I te 100 Ethereum zostanie rozdysponowane na 10 osób, czy dla 10 osób. Także masz szansę zdobyć 10 ETH, jeśli posiadasz właśnie ten NFT. Jeżeli chodzi o zdobycie tego NFT, jest to bardzo proste i nie jest to wcale kosztowne, chociaż na giełdzie oczywiście płacimy jakieś fee za trading. Jeżeli ktoś traduje systematycznie, zajmuje się tradingiem profesjonalnie lub mniej profesjonalnie, szuka platformy, gdzie można na przykład sobie tradować i mieć z tego jakieś dodatkowe benefity, no to giełda Femex oferuje tutaj kilka fajnych rzeczy, które też oczywiście tutaj w późniejszym czasie omówimy. Najpierw zacznijmy od tej promocji, ponieważ to chciałbym Wam pokazać na pierwszym miejscu. Oczywiście informacja jest dostępna na ich Twitterze i w wielu miejscach. Poinformowali, że 100 Ethereum zostanie rozdane dla 10 holderów PSP, czyli to jest ten ich NFT. No i tutaj macie menu. Macie oczywiście coś takiego jak Femex w kilku słowach. Ja też nie będę chciał tutaj omawiać tego jakoś długo, z uwagi na to, że lepiej z mojej perspektywy jest usiąść na spokojnie i przeczytać sobie te informacje, które są dostępne na temat tej giełdy. Dlatego ja tutaj skupiam się głównie na promocji. Pokażę też Wam, jak to wygląda u mnie w moim panelu, bo ja już tam zrobiłem obrót na ponad 100 tysięcy dolarów i mam otrzymać na poczet tego obrotu właśnie tokeny. Za to, że tam płacę za obrót fee, no to ta giełda wynagrodzi mnie ich tokenami. No i teraz zobaczcie, tutaj jest załóż bezpłatne konto, rozpocznij przygodę z Femex. O co chodzi z Femex, z tym Soul Pass, bo to właśnie jest ten NFT. Ile tokenów rozda Femex? Jak wymintować Soul Pass? To nas najbardziej tutaj interesuje. Korzyści z posiadania Soul Pass, to też tutaj omówimy. No i losowanie 100 Etherów. Także przejdźmy tutaj w punkt pierwszy. Oczywiście, jeżeli nie posiadacie giełdy Femex, zachęcam, aby założyć konto z mojego linku. Link jest partnerski, także zarówno Wy macie możliwość otrzymania bonusu za założenie tego konta, tak i ja dostaję jakieś bonusy na poczet tego, że ktoś korzysta z mojego reflinka. Także tu znajdziecie na tej stronie mój reflink. On też będzie przypięty oczywiście w opisie tego filmu.
No i teraz tak, tutaj do rozdania mamy 100 milionów XPT, czyli to jest ten token PT. Jest trochę tutaj z tortu do zabrania dla siebie, dlatego ja postanowiłem sam z tej opcji skorzystać. No i tutaj jest moja opinia na temat tego Soul Passa, że moim zdaniem warto się tym Soul Passem zainteresować. Aby go zdobyć, nie jest wcale to jakieś trudne, ponieważ wystarczy tutaj wykręcić wolumen na poziomie 10 000 dolarów i tak naprawdę możecie to zrobić kwotą 10 lub 100 dolarów. Trzeba tyle razy obrócić tą kwotą, by zakwalifikować się właśnie na wolumen 10 000. Po kwalifikacji do tego wolumenu możemy tutaj wymintować sobie bezpłatnie ten Soul Pass, czyli ich NFT. No i później, jeśli my znowu będziemy kręcić tutaj wolumen, no to będziemy kwalifikować się na kolejne nagrody, którymi są już ich tokeny. No i teraz jak to można tutaj bardzo prosto zrobić? Zobaczcie, Soul Pass wygląda w ten sposób. Oczywiście ja tutaj opisałem podstawowe informacje dotyczące tego obrotu 10 000 dolarów. Zaznaczyłem, że to nie jest trudne, bo tak naprawdę wystarczy Wam wpłacenie tam $100, obrócenie tym. Oczywiście zapłacicie fee i te fee jest na poziomie, nie wiem, może 10-15 dolarów. Wiele razy robiliśmy testnety, wiele razy robiliśmy jakieś ruchy na sieci, gdzie też płaciliśmy fee i po prostu za to zdobywaliśmy pewne nagrody, albo zdobywaliśmy NFT-ki, albo jakieś tokeny, a wiele razy robiliśmy to tylko i wyłącznie po to, by mieć TX-y, czyli żeby mieć jakieś transakcje. I w ten sam sposób ja traktuję tutaj zdobycie tego Soul Passa i możliwość brania udziału właśnie w losowaniu tych 100 eterów. Dla mnie to jest po części taki testnet, po części zabawa, po części wy i ktoś, kto nie miał doświadczenia z tego typu giełdą, jest w stanie się po prostu kilku nowych rzeczy nauczyć. I też bym to tak traktował, jako coś, co przyniesie nam pewną edukację. Oczywiście dla osób, które handlują zawodowo, handlują tutaj już powiedzmy bardziej profesjonalnie, Femex może okazać się bardzo ciekawym miejscem do przeniesienia swojej aktywności, ponieważ on wynagradza swoich użytkowników w tym momencie właśnie za kręcenie wolumenu ich tokenami. Ile będzie ten token warty, tak jak mówiłem na początku, nie wiem. Można pewnie coś tam spekulować. Ja nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Ja po prostu traktuję to jako coś gratis. Jeżeli uda mi się zdobyć te tokeny, to czas i rynek i tak zweryfikuje ich cenę. Jeżeli będzie tutaj dużo więcej użytkowników, którzy chcą trzymać sobie te tokeny, ponieważ daje im to dodatkowe benefity, jeżeli oni to właśnie trzymają, no to ten token za bardzo na cenie nie poleci. Jeśli będzie dużo osób, które przyszły tylko po same tokeny i będą chcieli je sprzedać i wyciągnąć z tego hajs, no to tutaj cena może polecieć, ale po czasie, jak wiecie, nawet po airdropach i różnego tego typu akcjach, cena później się stabilizuje. Jeżeli ta firma, jeżeli ta giełda da fajną użyteczność temu tokenowi, no to można się tutaj spodziewać, że ten token jednak tutaj na rynku zawita u nas trochę dłużej. Także lecimy dalej. Soul Pass wygląda w ten sposób. Oczywiście możecie go sobie wymintować tutaj, zobaczcie. Wystarczy oczywiście tutaj kliknąć. Można kliknąć i przejść do tego Soul Passa. Ja to sobie oczywiście przekleję na drugą przeglądarkę. U mnie wygląda to w ten sposób. Ja na ten moment zdobyłem już 68 tokenów, tych XPT, które zostaną zamienione na PT, ale to też Wam zaraz wszystko jeszcze powiem. No i tak, później jak już wykręcicie te 10 000 dolarów wolumenu, będziecie mogli sobie wymintować tego Soul Passa. I tak jak widzicie, on tutaj jest bezpłatny. Ja wykręciłem tutaj wolumen 13 000 dolarów, wymintowałem tego Soul Passa, poczekałem parę minut, aż po prostu on się wygenerował i jest dostępny na moim portfelu. No i później zacząłem kręcić wolumen po to, by dostawać tokeny te XPT. No i teraz tak to wygląda, że tutaj możesz sobie podpiąć swój portfel MetaMask, a możesz wygenerować sobie portfel na tej platformie właśnie Femex. Oni przy generowaniu tego portfela dadzą Tobie seedy. Ja skorzystałem tutaj z opcji takiej, która jest popularna, czyli podpinam mój portfel MetaMask, no i na ten MetaMask wymintowałem sobie właśnie ten NFT. Jakie są korzyści z posiadania tego Soul Pass?
czyli z NFT-ka. Można zarabiać XPT, czyli Soul Pass kwalifikuje Cię do tego, że jeśli handlujesz systematycznie na giełdzie Femex, zarabiasz tokeny XPT, które w późniejszym czasie zostaną właśnie zamienione na tokeny PT. Możesz brać udział w DAO, no i później możesz brać udział też w specjalnych kampaniach, które tutaj będą organizowane. I tak jak wiecie, jeżeli robiliśmy nieraz jakieś glakse i innego typu rzeczy, no to często ten NFT, który tam mogliśmy zdobyć lub zdobyliśmy, przydawał się nam często do innych rzeczy lub zostaliśmy w jakiś lepszy sposób wynagrodzeni, jeżeli byliśmy w tej części społeczności, która właśnie wygenerowała sobie ten token, czyli ten NFT. Więc ja też to tak tu właśnie traktuję. No i później mamy ten pre-mining tokenów XPT. No i ten pre-mining wygląda w ten sposób, że czym więcej ty handlujesz, czym więcej masz obrotu na tej giełdzie, tym więcej tokenów zdobywasz. Oczywiście, posiadając ten Soul Pass, jesteś zakwalifikowany tutaj do losowania 100 eterów. I to mnie też najbardziej interesuje. Ja podchodzę do tego w ten sposób, że kto nie gra, ten nie wygrywa. W rynku krypto często można wygrać fajne nagrody i ja oczywiście nie hejtuję innych loterii, ale tak naprawdę wiele razy udało mi się coś zdobyć w losowaniu na rynku krypto, czy dostać jakiś airdrop, niż gdzieś tam w świecie realnym, kupując jakieś losy. Za tym nie jestem. Tutaj finalnie można to potraktować jako wykup losu na tą loterię tutaj tych 100 eterów. No bo tak jak mówię, żeby zdobyć ten Soul Pass, to trzeba wykręcić te 10 000 wolumenu, gdzie zapłacimy tam trochę fee, ale to już tak jak wiecie, kto ma chęci, kto chce w ten sposób to rozegrać, no to poświęci sobie te parę dolarów na to, by zdobyć tego NFT-ka. Jak wygląda poprawnie wygenerowany los? Też tutaj na blogu jest udostępniona taka informacja, czyli jest screen. Jak widzicie, mój Femex Soul Pass to jest numer 5086 i też mam taki po prostu numer w losowaniu. Dodatkowo jest tutaj informacja, już jest podpięty filmik, bo to losowanie odbędzie się na live, że 31 sierpnia 2023 roku zostanie tutaj właśnie pod tym linkiem przeprowadzone losowanie on-chain i tutaj dodatkowo ma to być oczywiście wspierane przez Chainlinka, czyli tutaj nie da się oszukać, bo to wszystko będzie on-chain, to wszystko będzie na blockchainie i dla mnie też to jest ciekawe przeżycie, jeśli chodzi właśnie o to. Dodatkowo tutaj za afiliację do zdobycia są vouchery po $500, czyli to można wykorzystać na fee. Częściowo, tak jak widzicie, jeżeli wy zarejestrujecie się tutaj, zapłacicie fee i będziecie chcieli handlować na tej giełdzie, no to część fee, które jest tutaj do zapłacenia, a zazwyczaj jest to takie same fee jak na innych giełdach, zostanie Wam zredukowane właśnie poprzez te $500 lub mniejsze vouchery, które otrzymacie na fee. Oczywiście tutaj też są dwie opcje polecania, dlatego ja też z tego korzystam. Wy macie dostępne też reflinki u Was właśnie w panelu. Można polecić znajomego, kolegi, no i też po prostu podzielić się tą informacją i tak samo możecie zdobyć właśnie te vouchery. I oczywiście też można zdobyć te tokeny XPT. Tego do końca nie rozkminiłem, nie wiem jak to działa. Ja po prostu sobie na spokojnie do tego podchodzę, ale to tu wszystko dla Was opisałem co jak. Dodatkowo zobaczcie, tutaj macie dodatkowe nagrody, czyli podstawowe nagrody, basic task do wykonania. Możecie się pobawić oczywiście na copy tradingu, możecie sobie tutaj dać depozyt. Za ten depozyt oczywiście jest tutaj też pierwszy voucher. Jest coś takiego jak mock trading, to jest nic innego jak paper trading. Ja to też oczywiście tutaj opisałem trochę niżej. Są jakieś quizy, learn and earn. Tutaj można zdobyć aż oszałamiające $4,4, jak widzicie. No i tutaj są później nagrody za wyzwania, czyli challenge taski. No i tutaj jest pre-mining rewards, czyli możecie zdobywać te XPT. Możecie dostać tutaj trading bots bonanza, czyli możecie wziąć w tym udział. No i potem jeszcze jest voucher na spot trading i na kontrakty. No jak zakwalifikować się do wstępnego wydobycia? Każdy użytkownik lub organizacja posiadająca Femex Soul Pass
może uczestniczyć we wstępnym wydobyciu, bo to jest te pre-mining, właśnie i to po polsku tłumacząc jest właśnie wstępne wydobycie tych tokenów. Po odebraniu swojego PSP, Femex Soul Pal, rozwinięcie, automatycznie zostaniesz wprowadzony do wydarzenia wstępnego wydobycia bez potrzeby podejmowania dodatkowych kroków. I teraz, kiedy moja objętość handlu, czyli wolumen, ja tutaj stosuję zarówno, tak jak widzicie, słowa polskie, jak i angielskie, żebyście też się tego nauczyli i zrozumieli, zacznie się liczyć dla wydarzenia wstępnego wydobycia. No i tutaj najpierw trzeba wymintować, zdobyć ten Soul Pass, więc najpierw robimy obrót na $10,000, żeby zdobyć ten Soul Pass. I tam plusem jest to, że liczy się wolumen na spocie, liczy się także wolumen pomiędzy stablecoinami, więc jeżeli wy macie obawy przed tym, że nie poradzicie sobie tutaj z tradingiem, możecie sobie po prostu kupować i sprzedawać stablecoiny, USDT do USDC na tej parze walutowej możecie tradować i możecie po prostu zapłacić fee i wykręcając ten wolumen $10,000 możecie później sobie ten PSP, czyli Femex Soul Pass wymintować. I teraz uwaga, jeżeli już to zrobicie, no to żeby premintować te tokeny Femex XPT, no to tutaj już niestety handel na stablecoinach nie będzie się zaliczał do tego wolumenu i też to jest w regulaminie tutaj rozpisane, że tutaj liczy się handel głównie na kontraktach, jak i na spocie, ale właśnie na Bitcoinie i na Etherze, czyli na tych dwóch głębszych rynkach. Ja też Wam pokażę, w jaki sposób ja zdobyłem ten pierwszy wolumen, co zrobiłem, żeby ten wolumen wykręcić szybko, ponieważ ja postanowiłem, że sprawdzę, jak to działa na spocie, ale też sprawdzę, jak to działa na lewarze przy użyciu lewara, uwaga, 100x, czyli to jest naprawdę ryzykowne, aczkolwiek jeśli zrobisz to szybko, jeśli szybko otworzysz transakcję i zamkniesz, zrobisz to po markecie, no to zapłacisz tutaj fee, ale Twój wolumen jest dużo wyższy niż jakbyś to robił na spocie, więc w ten sposób też tutaj można to zrobić. Ja Wam pokażę na żywym organizmie, w jaki sposób można to tutaj ewentualnie wygenerować. No i tak jak tu widzicie, które pary handlowe muszę handlować, aby zdobyć NFT. No i tak jak widzicie, tutaj mam zaznaczone, że spot i futures. No i tutaj mamy, że najlepiej handlować USDT do BTC, ale tak jak mówię, można handlować na tokenach stablecoinowych, żeby po prostu się tutaj tego wszystkiego nauczyć. Które pary handlowe muszę handlować, aby zdobyć nagrody z wydobycia XPT? No i tu już jest informacja, że to muszą być pary handlowe na kontraktach i tutaj mamy USDT, BTC oraz ETH. Należy zwrócić uwagę, że objętość handlu dla Gold USDT i wszystkich kontraktów zabezpieczonych w USD, czyli w dolarze, a nie w stablecoinie, nie jest liczona. Czyli tutaj musi handel odbywać się stablecoin do Bitcoina, stablecoin do Ethera. I jak tutaj nagrody zostaną rozdystrybuowane? Twoje nagrody XPT zostaną odzwierciedlone jako metadane w Twoim Femex Soul Pass. Czyli to też jest do sprawdzenia. Kiedy można przekształcić on-chain Femex token? Femex planuje wprowadzenie tokena użytkowego platformy, czyli PT, w trzecim kwartale 2023 roku. W chwili generowania tokenów XPT zostanie automatycznie przekształcony na PT w stosunku 1:1, a 25% Twojego przekształconego PT zostanie natychmiast odblokowane. To też trzeba mieć tutaj na uwadze, że my tych tokenów od razu nie dostaniemy. I to jest tak troszkę jak branie udziału w jakimś launchpadzie bardziej, gdzie my po prostu godzimy się na to, że wykupimy pewne tokeny taniej, część nam zostanie odblokowana już, a na część będziemy musieć zaczekać. Na DAO Maker tak się dzieje. Pozostałe 75% tokenów będzie dystrybuowane tygodniowo w ciągu 3 tygodni. Dokładny czas wprowadzenia tokenu zostanie ogłoszony później przez Femex. Więcej informacji można znaleźć w white paperze, czyli w białej księdze. Jak mogę
otrzymać Soul Pass Shovel SBT. To jest akurat tutaj dodatkowa opcja, można o tym przeczytać na giełdzie Femex. Jak działa Boost Factor, to już jest do bardziej zaawansowanych osób, żeby po prostu to robić. Dlaczego na moim panelu nie są aktualizowane ilości nagród XPT, to też tutaj, jeżeli coś takiego jest, można się skontaktować właśnie z supportem i oni pomogą to naprawić. No i tutaj jeszcze mamy omówienie zakładek na giełdzie Femex. Tych zakładek tak naprawdę jest tutaj kilka. Wyglądają standardowo, tak jak na każdej innej giełdzie. Mamy Buy Crypto, mamy Market, mamy kontrakty, mamy Spot, Earn, Web3, Learn i promocje. Tak jak widzicie, ta giełda jest bardzo mocno rozbudowana. Można tutaj podziałać, można swój handel z innych giełd przenieść, ale oczywiście miejcie na uwadze, że to jest tylko giełda, więc warto kondycję tej giełdy sprawdzać i kontrolować. No i tutaj zaznaczam, że tak jak zawsze się mówi, nie twoje klucze, nie twoje krypto, więc nie trzymamy więcej kryptowalut na giełdzie niż godzimy się na stratę. Jeśli jesteśmy traderem, jeśli handlujemy, to zazwyczaj na giełdzie trzymamy tylko i wyłącznie tyle środków, ile nam jest potrzebne do handlu. Co ja też czynię, co ja też robię, bo nie używam giełdy jako portfel. Oczywiście zdarza się czasem, że trzymam tam dłużej jakieś mniejsze ilości kryptowalut, z uwagi na to, że koszt wypłaty tych kryptowalut jest dużo wyższy niż bym się po prostu spodziewał. Zresztą ostatnio giełda TXBit poinformowała, że się zamyka, także ja swoje tokeny stamtąd wypłaciłem, zrobiliśmy akcję taką też informacyjną, gdzie informowałem o tym, że ta giełda się zamyka, więc jeśli tam masz jakieś tokeny, warto je po prostu wypłacić. I to tak naprawdę jako wademekum kryptowaluciarza warto stosować, czyli nie trzymamy wszystkich środków na giełdzie. Tutaj oczywiście na blogu są omówione te wszystkie zakładki, zakładka kontrakt. Ja też nie będę tego tutaj z Wami w tym momencie omawiał, tylko po prostu płynnie przejdziemy już na giełdę Femex i pokażę Wam, co tam naprawdę się dzieje. Zanim jednak przejdziemy dalej, przypominam, abyście sobie zasubskrybowali mój kanał, oczywiście zostawili łapkę do góry, napisali jakiś komentarz dla zasięgu. No a ja tutaj jeszcze Wam chcę pokazać, że były na giełdzie Femex launchpoole i launchpady. Jest coś takiego tutaj. Tu można przeczytać historię w ogóle o tych launchpadach. Jak widzicie, był tutaj NIR. Można tu stosować konta, subkonta handlowe. To też może być przydatne dla traderów. Po prostu możesz mieć kilka subkont i te salda się nie łączą. Tak jak widzicie, tutaj też pokazałem na blogu, jak wygląda mock trading, czyli ten paper trading. Wygląda to jak prawdziwa giełda. Dostajesz środki testowe i możesz się bawić, czyli jak przerżniesz tutaj jakieś siano, to nie tracisz go tak naprawdę, tylko to są środki testowe. Oczywiście jest tutaj opisany handel na lewarze. To też dla osób, które lubią sobie przeczytać. Możecie sobie poczytać, jak to wygląda. I oczywiście przejść też na giełdę i poklikać sobie tam, zobaczyć jak to w praktyce działa. Są też quizy na giełdzie Femex, tak jak wspominałem wcześniej. Tutaj jest informacja, jak wyrobić ten wolumen. Też to tutaj rozpisałem. Czyli zobaczcie, żeby zdobyć ten token NFT, potrzebne nam jest $10,000 wolumenu. Także będziemy robić na przykład transakcję kwotą $100 USDT, więc jeżeli to chcielibyśmy zrobić na spocie, no to tutaj będziemy musieć wykonać aż 100 transakcji otwarcia i zamknięcia tej pozycji, żeby zdobyć wolumen właśnie $10,000. Także ja zdecydowałem się wykonać transakcję kwotą $500, więc mi wystarczyło obrócić to na spocie 20 razy. Też w ten sposób można to tutaj ugrać. Ale później, jak zacząłem już kminić, jak zdobyć tutaj tokeny XPT za wolumen i jak szybko ten wolumen wyrobić, no to kolega też na Telegramie podpowiedział nam, że my możemy handlować tutaj przy użyciu właśnie Levara 100X i rozpisał nam to, w jaki sposób to zrobić, żeby nie stracić tych środków. Też ja to po prostu spróbowałem i Wam tutaj pokażę, jak to działa.
Tutaj są moje transakcje, tutaj robiłem ten trading, jak Bitcoin kosztował 29 425 $, więc tutaj był jeszcze u góry. Teraz już jesteśmy po spadkach takich gwałtowniejszych, no ale ja tutaj używałem opcji właśnie zakupu limit, a sprzedaży market. Też oczywiście, jeżeli macie większą cierpliwość, to możecie zarówno kupować te tokeny w limit i sprzedawać je jako limit, czyli czekając, aż nasza transakcja zostanie wypełniona, ale tak jak mówię, ja stosowałem zarówno to i to, także chciałem to po prostu sprawdzić. Zresztą zobaczcie, tutaj są historie, że jest to transakcja po markecie. Ja to szybko wyrobiłem jako market. Tu oczywiście znajdziemy nasz wolumen, sprawdzimy go. Jest coś takiego jak VIP Portal. Tu można znaleźć właśnie ten wolumen. Tu oczywiście jest link. Jak klikniecie, to przejdziecie i będziecie widzieć, że tamten wolumen został już wyrobiony. Mam też tutaj informację o tokenie właśnie PT Token, jak on tutaj będzie podzielony. To jest oczywiście wyciągnięte tutaj ze strony głównej, jak i z white paperu. Czyli zobaczcie, jest podział po prostu tych tokenów i wygląda to całkiem ciekawie. Jest roadmapa i są 3 kroki do pre-mine. No i tutaj też macie white paper, no i takie dodatkowe jeszcze opcje tej giełdy, czyli narzędzia do wykresów i analizy, to już dostępne jest na każdej giełdzie, czyli nic innego jak taki trading view wbudowany w tą giełdę. Jest copy trading, kto lubi tego typu wyzwania może z tego korzystać. Jest aplikacja tutaj mobilna. Mamy oczywiście opisane Femex Fee. Jeżeli właśnie posiadamy ten pas, posiadamy tokeny, można będzie mieć zniżki. W tym momencie tak naprawdę dostajemy też zniżki od poziomu wolumenu, jaki tam wyrobimy. I tu możesz dostać zniżki osiągając pewne progi wolumenu handlu Femex VIP, więc to też jest taka opcja. No i już na koniec, zobaczcie sobie, tutaj są wszystkie potrzebne linki. Mamy giełdę, mamy blog, mamy support e-mail, social media tutaj umieściłem, także możecie po prostu sobie zrobić taki swój research, do czego oczywiście zachęcam. Giełda działa, giełda wypłaca, tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń. Ja po prostu kręcę sobie tutaj wolumen, bo tak jak pewnie i część z Was, będę chciał zdobyć sobie te tokeny. Tutaj przejdźmy już na giełdę. I teraz zobaczcie, to akurat jest już ta platforma, gdzie są te Soul Passy, jest Premine, tutaj jest ten 100 Etherów giveaway, tutaj można o tym oczywiście przeczytać. My zaczniemy od giełdy tutaj Femex, czyli przejdziemy na główną stronę Femex. Wygląda to w ten sposób. Zobaczcie, tutaj jest informacja, czy już Ty po prostu będziesz brał udział w tym losowaniu. Także tutaj jest no mega pompa na to. Fajnie z jednej strony, z drugiej nie fajnie, bo dużo osób jednak będzie brało tutaj udział, więc mamy mniejszą szansę, żeby zdobyć te 10 eterów. W ogóle mega bym się cieszył, nawet nie jak ja bym zdobył te 10 eterów, ale ktoś ode mnie by poinformował: Marek, ogarnąłem to i dzięki Twojej informacji zdobyłem 10 eterów. No to by było mega fajne. My tutaj lecimy z tą promocją z ekipą. No i zobaczcie, tutaj mamy Buy Crypto, można te krypto kupić za pomocą zarówno fiata, jak i innych opcji. Mamy markety, tutaj są kontrakty, tak jak na innej giełdzie to wygląda. Tutaj mamy tą zakładkę Web3, czyli tutaj dzieje się cała ta magia z tym preminingiem i z tymi soul passami. Tutaj oczywiście mamy swoje asety, ja na ten moment tutaj zobaczcie mam $410. No i tutaj też mamy oczywiście konto. Jak widzicie, ja mam konto niezweryfikowane, bo nie ma tutaj presji, żeby weryfikować konto. Można handlować na koncie niezweryfikowanym, więc jeśli ktoś z Was szuka konta, gdzie nie trzeba się na razie jeszcze weryfikować dowodem tożsamości tym wszystkim, no to też jest to opcja dla Was, żeby coś takiego sobie tutaj wybrać. No i teraz w jaki sposób ja wykręciłem tutaj ten wolumen? Już Wam pokazuję. Można przejść tutaj na market i wtedy mamy różne markety oczywiście dostępne. To można sobie przeczytać. Mamy market spot, mamy market kontraktów. Na spocie to zazwyczaj wiecie, jak się handluje, ale też Wam pokażę. Robimy po prostu tutaj, klikamy, poczekamy, aż nam się ten market uruchomi. Tutaj można sobie to wyłączyć.
No i teraz jak ja tutaj zrobiłem obrót? Zobaczcie, ja na ten moment mam tutaj $284, więc żeby tutaj wykonać obrót, wolumen, no to można dokonać zakupu po limicie. I tak jak widzicie, mamy tutaj cenę Bitcoina $26,000. I ja zazwyczaj klikam, że chcę to tutaj kupić. Ja obrócę całą tą kwotą, no i kliknę właśnie buy. I w tym momencie potwierdzam, w tym momencie moje zlecenie zostało wykonane. Zaraz zobaczymy, Active Orders, tak, zostało wykonane i w tym momencie posiadam na spocie bitcoiny. I teraz, żeby znowu odzyskać moje tetery, no to muszę to sprzedać. Więc wchodzę w zakładkę Sell i mogę to zrobić po markecie, a mogę to zrobić znowu po limicie. Ja w tym momencie zrobię to po markecie, zaznaczam tutaj całość, klikam Sell BTC i zatwierdzam tą transakcję. No i znowu czekamy, aż ta transakcja zostanie tutaj wypełniona. Tak jak widzicie, transakcja zniknęła, saldo moje wróciło tutaj, jest 283,76. Tutaj oczywiście możemy sprawdzić historię tych orderów. Zobaczcie, tutaj mamy historię. Tak jak widzicie, kupiłem bitcoiny za $284,06 po cenie $26,000. Było to 0,010925 bitcoina. Kupiono to za pomocą limitu, tutaj jest też data, no i sprzedałem tak samo tutaj po markecie, te 0,10914 bitcoina, gdzie odzyskałem swoje sianko na saldo. I tak to tutaj wygląda właśnie w historii. Tutaj są balanse, czyli to, co ja tutaj mam na tej giełdzie. Tutaj mamy oczywiście też aktywne zlecenia, jak i można tutaj conditional orders, czyli jeżeli już jesteście zaawansowanym traderem, to możecie sobie tutaj zlecenia ustawiać, oczekujące. To jest po prostu mega zaawansowana giełda. No ale jak tu handlować teraz na kontraktach? No to wystarczy przejść tutaj na kontrakty i ja stosowałem tutaj ten M Perpetual, czyli wchodzimy tutaj. Giełda wygląda tak samo jak właśnie spot, ale tutaj trzeba uważać właśnie, żeby się nie przejechać, żeby nie wyzerować sobie tutaj przez tą zabawę konta. No i tutaj po prawej stronie, zobaczcie, mamy Standard Mode. Tutaj regulujemy sobie dźwignię. Można dać Isolate, można dać Cross. Ja to robiłem na crossie. Zrobiłem tą dźwignię na 100. Tak jak mówię tutaj, będę Wam cały czas powtarzał, jest cały czas tutaj ryzyko. Nie róbcie tego w domu, nie bawcie się tutaj, jeżeli nie rozumiecie, jak to działa. Zróbcie po prostu to na spocie. Zobaczcie, tutaj też są informacje dotyczące tego całego lewaru. Ja się na to godzę, ja akceptuję ryzyko, wiem z czym się to je i wiem, co tutaj chcę zrobić. Też będę robił to szybko, no bo wiecie, rynek krypto może bardzo szybko zareagować w dół albo w górę. Jeżeli my postawimy tutaj na przykład longa, a rynek krypto by zaczął gwałtownie lecieć w dół, to w tym momencie stracimy nasze pieniądze. Tak samo w drugą stronę, jeżeli postawisz shorta, a rynek krypto pójdzie szybko do góry, to stracisz swoje pieniądze, ponieważ tutaj zakładasz się z giełdą, że krypto pójdzie w jedną lub drugą stronę. No i oczywiście jest coś takiego jak likwidacja. Na spocie nie stracisz tych tokenów. Możesz kupić lub sprzedać ich mniej, ale one nie wyparują. Tutaj może ten kapitał wyparować z tej giełdy. Także tutaj teraz będziemy robić znowu transakcję, ale zrobimy tą transakcję po markecie, ponieważ będzie łatwiej to zrobić i szybciej tutaj zareagować. Także ja wybieram tutaj market, wybieram kwotę, którą chcę wydać na tą transakcję. Zobaczcie, tym suwakiem mam tutaj na ten moment $126 i daję longa. Ja akurat tutaj chcę otworzyć longa, otwieram longa, jest transakcja wykonana natychmiastowo. Zobaczcie, mam $6 fee. Tak samo tutaj jest 26 centów, 50 centów w dół, bo krypto po prostu skacze. Zobaczcie, dolar, to jest to, co mówię. Możecie sobie chwilę poobserwować, ale ja po prostu od razu wtedy zamykam tą transakcję marketem. Klikam tutaj market, wybieram 100%, zamykam tą transakcję. Transakcja została zamknięta. No i w tym momencie na saldzie już mam tylko $111, no bo zapłaciłem fee, plus tam było coś na minusie, jeżeli chodzi o tą transakcję. Active Orders nie ma,
tutaj wszystko zostało nam wypełnione i tą właśnie transakcję będziemy mieli tutaj w Fill Orders. I tak jak widzicie, tutaj są pełne informacje. Otwarliśmy longa po cenie 25,983 na 0,435 bitcoina po markecie. Zapłaciliśmy fee $6 i tutaj kolejne $6 fee, czyli przy stówce tutaj zapłaciliśmy fee $6, ale mamy wtedy zrobiony wolumen razy X. I tak to wtedy wygląda. Ten wolumen kręci się dużo szybciej. I tak samo tutaj mamy w sumie jeden taki trade, otwarcie, jak i zamknięcie tej transakcji, no to mamy tutaj 12, czyli około $13 jest opłaty. I tak jak Wam mówię, ja to traktuję jako coś, za co dostanę tokeny. I teraz, żeby sprawdzić, jaki wykręciliśmy wolumen, no to przechodzimy sobie po prostu znowu na główną stronę giełdy, przechodzimy tutaj do Web3 i klikamy tutaj XPT Premining. Tutaj klikamy i tutaj pojawi się nasz wolumen. Teraz zobaczcie sobie, że ja wykręciłem tutaj wolumen 119 942 dolary i za ten wolumen otrzymam 68,28 token. Mniej więcej jest, że za 10 tysięcy wolumenu otrzymamy 5,69 tokena. Tak jak mówię, nie wiem ile to będzie warte. Tak jak ja mogę sobie ewentualnie policzyć, że tyle i tyle wydałem na wolumen, na kręcenie tutaj wolumenu, a wydałem już około chyba $100, no to po prostu będę musiał poczekać, aż te tokeny będą kosztować minimum $100, żeby odzyskać swoje pieniądze. Tak to można też potraktować. A można to potraktować, że po prostu handlujesz, robisz tutaj wolumen, no i po prostu zdobywasz sobie za to dodatkowe tokeny. Ja się dźwignią za bardzo nie bawię, tak jak tu już gdzieś Michał mówił na swoim filmie, odpalając tutaj ten przycisk long lub short, to ja, jak i on też czujemy się jak w kasynie. I tak to też traktuję, że ja po prostu nie lubię handlować na dźwigni. Wprowadza to we mnie takie zmieszanie, trochę stres, chyba że robię coś dokładnie pod jakąś analizę, chcę coś zagrać. Często wychodziły mi te trady, jeżeli chodzi o Ethereum, gdzieś tam łapałem je po 1200, próbowałem właśnie realizować zyski w cenie wyższej, ale tak jak mówię, ja tutaj za bardzo bym nie ryzykował, wykonuję sobie co jakiś czas właśnie tego typu trady, no i będziemy mogli teraz na przykład sprawdzić, jak mocno ten wolumen urósł, więc zobaczymy, czy to zaliczy. Tam było 119 tysięcy, jeszcze raz tutaj sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Poczekamy chwilę, damy pre-mining, no i zobaczymy, ile tą stówką, czy tymi $120 obróciłem. To się oczywiście aktualizuje co jakiś czas, więc tutaj tak naprawdę trzeba dać temu kilka minut, żeby dowiedzieć się, ile tak naprawdę my wygenerowaliśmy tego wolumenu. Także ja poczekam i za chwilę dogram Wam tutaj resztę. Jeśli będzie potrzeba, to jeszcze raz obrócę tymi tokenami, żeby oczywiście zdobyć sobie tutaj dodatkowy wolumen. No dobra, jestem już z powrotem. Zobaczcie, tutaj kwota podskoczyła mi do 142 539 dolarów. Także poprzednio było 119 942, odejmijmy to, 142 539, więc mam 22,5 tysiąca. Także jedna transakcja, za którą zapłaciłem tam te 12-13 dolarów, wygenerowało mi 22,5 tysiąca wolumenu. Więc tutaj tak naprawdę jedną transakcją na dźwigni jesteście w stanie to zrobić. I ja to tradowałem, już zaraz Wam powiem, przypomnę, to było 120 dolarów. Więc tak naprawdę jeżeli obrócicie tutaj 50 dolarami, to podczas jednej transakcji jesteście w stanie wykonać te zadanie, ten wolumen na 10 tysięcy. I zapłacicie około 6 dolarów, bo to wtedy te fee jest na połowę. No to także nie jest źle. Szybko można obrócić, szybko można to zrobić. No i tutaj momentalnie z 60 sztuk podskoczyło mi na 81 tokenów. Tutaj mamy jeszcze oczywiście informacje o tym losowaniu.
też możecie sobie tutaj przejść, możecie tutaj oczywiście zapisać się na te losowanie, jak już macie ten Femex Pass. Tutaj będą wygrani i 31 sierpnia będzie właśnie to losowanie na live. Oczywiście tutaj też przeczytacie więcej informacji na temat całej giełdy, na temat tych tokenów. Tutaj jest Femex Token, można wszystko sobie na spokojnie przeczytać. Tak jak mówię, ja zachęcam do tego, by samemu jednak zrobić research. Ja tutaj po prostu biorę to, co najłatwiejsze, bo dla mnie bardzo prostym jest to, żeby wygenerować sobie tutaj wolumen. Ja nie muszę siedzieć i tradeować. Zresztą zobaczcie, że no, mam dostać 81 tokenów. Będę chciał gdzieś tutaj zdobyć tych tokenów 100. Poświęcę około 50 do 100 dolarów powiedzmy na te fee i zobaczymy, co z tego tak naprawdę będzie. No i tutaj macie tokenomię. No to na pre-mining jest 10%, czyli 100 tysięcy tokenów, 100 milionów, przepraszam, tokenów. Kolaborator program jest 5%, czyli 50 milionów tokenów. Trading Rewards, DAO 12,5%, Liquidity Provider 12,5%, Ecosystem Fund DAO 15%, Operation and Marketing 10%, Core Builders 15%, no i Strategic Investor 20%. Wygląda to całkiem spoko. Tu jest też wytłumaczenie, co to właśnie jest te XPT i co to daje. I teraz zobaczcie, tutaj mamy te pre-mining, czyli że będziesz mógł zdobywać sobie, wykopać przez ten handel maksymalnie jakąś tam ilość tokenów i oni do dystrybucji mają 10%, czyli 100 milionów. No a tutaj macie XPT holders can be obtained Femex VIP program. Czyli macie, jeżeli tutaj macie te tokeny, jeżeli tradujecie, no to najmniejsze fee, jakie jesteście w stanie tutaj zapłacić, to jest na levelu VIP level 3, ale oczywiście trzeba mieć 15 tysięcy tokenów lub więcej. No i wtedy płacicie, tak jak widzicie na kontraktach, 0,002% i tutaj mamy na spocie Maker 0,05%. Więc to całkiem, powiem Wam, fajnie wygląda, jeżeli chodzi o fee. I te fee nie jest tu wcale aż takie wysokie. Także dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy bierzecie tutaj udział. Oczywiście, tak jak mówię, ja do tego podchodzę sobie z dystansem. Ja mam zamiar tutaj zdobyć minimum te 100 sztuk tych tokenów. Zobaczymy, czy mi się to uda. A jeżeli ktoś jest traderem takim, który faktycznie potrafi tradować, no to dajcie znać, czy faktycznie te fee jest ok i jak Wam się tutaj na tej platformie traduje. To by było tyle. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i za to, że oglądacie mój film. Pamiętajcie, zostawcie suba, zostawcie łapeczkę, pochwalcie się w komentarzu, co na ten temat myślicie. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, hej!